Dobrze, więc krótki opis sytuacji. Awarii uległa ładowarka, właściwie pokładowa, która też odpowiada za ładowanie akumulatora podczas jazdy. Co się dzieje? Ano po prostu tak. Pewnego dnia przerwało ładowanie do 80%. Nie wiedziałem dlaczego, nie miałem czasu sprawdzić. Na drugi dzień wsiadam, chcę ruszyć do pracy. Jak zwykle odpalamy. No i co? Niby ok, a za chwileczkę, żółta lampka i akumulator. Właśnie ten typu problem. Chociaż auto może jechać, ale do momentu, aż bateria 12V padnie. No i zobaczmy też, za chwilę zademonstruję, co się dzieje w momencie, kiedy próbujemy ładować. Jakie są objawy w tym wypadku właśnie tej awarii. No i właśnie, zobaczmy, czy raczej posłuchajmy, co się dzieje, gdy próbujemy podłączyć ładowanie z gniazdka. No właśnie, ruszył wentylator, coś tam kliknęło i stop. Nic dalej się nie dzieje. No i teraz pokażemy, jest filmik po angielsku, który pokazuje, w języku angielskim, który pokazuje właśnie w czym problem. Ja pokażę, posługując się językiem polskim i oczywiście tym modelem trojaczka Peugeot i-on z 2012 roku. Dobrze, i oczywiście a propos bezpiecznej pracy, to od czego zaczynamy? Od rozłączenia akumulatora 12V, tak? Zaczniemy tam od minusowej tej anody czy katody, później odłączamy plus. No i oczywiście przechodząc tutaj już do środka samochodu, nie zapominamy taki jest dekielek, już tam go zdjąłem i tu pod siedzeniem jest taki fajny wyłącznik. Jego się tutaj ściąga, wkładając tam łapkę. On jest zamknięty w tej pozycji, tu musimy wsadzić rękę, chwycić i on wyjdzie. I te styki, jak są rozłączone, możemy bezpiecznie brać się. Winowajcą ponoć jest ta część po stronie kierowcy, chociaż właśnie jak w tych angielskich wszystkich wersjach filmów zobaczycie, też mówi się o tym, żeby sprawdzić tutaj ten bezpiecznik topikowy, ale jak widać nie jest tutaj jakoś osmolony, jest on cały. U mnie tutaj akurat widziałem, że troszeczkę było takie zabrudzone, zaczęło to chyba się utleniać to aluminium, więc wyczyściłem to. Wyczyściłem też tą uszczelkę, mam tutaj gumową, założę ją z powrotem, jeszcze dla pewności wazeliną techniczną posmaruję jak gdyby, żeby to uszczelnić, żeby żadna wilgoć się nie dostawała, żeby to było jednak było szczelnie zamknięte i się zabiorę za zaglądanie do tego boksa. No dobra, żeby się do tego dobrać, to jednak nie wystarczy odkręcić samych tych śrubeczek. Zobaczcie w środku, niestety jest tu widoczny taki silikon, właśnie, to wszystko szczelnie posklejane, no i nie wszędzie mogę dojść, żeby go tutaj, właśnie, więc środek dopiero jak będę miał, pokażę jak będę miał dojście do wszystkiego wokoło wygodne, żeby pozbyć się tego silikonu i zobaczyć jak to tam w środku wyszło. O tak, więc to co trzeba zrobić, ja sobie zdjąłem dla ułatwienia zderzak. To tak, ten kabelek trzeba odłączyć. To jest akurat to złącze, schowane pod zderzakiem. Później tą szarą wtyczkę też trzeba odłączyć. Tutaj widzimy uziemienie, czy też masa przykręcona tutaj. Odkręcanie tej osłony, żeby dostać się do tej wtyczki, odłączyć ten kabel. Później jest odłączenie tego kabla, odkręcenie tych tutaj śrub. No i oczywiście, co trzeba zrobić? Tu jest cały boks chłodzony, okazuje się płynem chłodzącym. Jest jeden wąż tutaj i drugi tam na dole. Więc to, co mówi instrukcja serwisowa, to po prostu trzeba jakąś tam klemą sobie tutaj ścisnąć, żeby zablokować płyn, nie spuszczać całego układu na tym wężu i na tamtym wężu też dojście od dołu, zdaje się, lub też od góry, w każdym razie ścisnąć, żeby później tylko zdjąć te opaski i móc zdemontować cały ten układ. No dobra, mamy te dwa boksiki, tak. Jedyne co
dobre z tych wieści. Nie jest niewiele przeróbek. To jest mój stary z 2012 roku. To jest model z 2016 z września. Tu jest podana data. Zobaczmy z tej strony. No jest 2011, a tutaj 16 września z samochodu, który rocznikowy jest 2017. Od tej strony, czyli od strony właściwie zderzaka, podłączenie 220 to zwykłe. Na szczęście wtyczka jest ta sama, więc tu nic nie trzeba będzie robić. I masa minus 12 V to jest to samo. Jedyne co, to płyn chłodzący, kruciec w starym tym modelu jest skierowany w dół. To natomiast jest troszeczkę pod kątem. No to będę musiał zastosować jakąś kombinację w postaci tej rurki, ją dociąć i dosztukować, żeby chłodziło sobie, płynęło. Także jest fajnie. O tyle jest ok. Ten port komunikacyjny sterownika jest taki sam, też nic nie będę musiał robić. Jedyne co, to rzeczywiście różnica w tym kablu wysokiego napięcia 330 V do baterii. To rzeczywiście się różnią i je trzeba będzie po prostu zamienić. I ten plus od 12 V to zdaje się jest to też tu wykręcić i zakombinować. Także fajnie. Generalnie boksik jest tak zbudowany, że zdążyłem. Tu jest taka płytka z płynem chłodzącym przedzielająca jak gdyby dwie komory, w której jest właśnie ta część, która konwertuje 220 na 330, a dolna chyba elektronika odpowiada za zasilanie 12 V, czyli ładowanie tej małej baterii pomocniczej, czy to w czasie ładowania, czy to w czasie jazdy. I to chyba u mnie właśnie zawiodło, ta część, ale jakkolwiek wymieniam cały boksik, jak widać ten nowszy jest troszeczkę mniejszy gabarytowo, uchwyty ten stary ma na stałe, natomiast tu jest rozwiązane, żeby pasowały w dalszym ciągu do ramy pojazdu, wkręcone są takie blaszki. Być może jest to coś uniwersalnego, co stosowane jest jeszcze w innych samochodach, jak to często bywa, a w elektrykach łatwo jest jak gdyby zunifikować produkcję tych aut. Silniki elektryczne pewnie są bardzo podobne do siebie, kiedy montowane takie same. Łatwiej to jest dużo aniżeli w przypadku konstrukcji spalinowych, więc pewnie tak jest. Także fajno. No, to jest nadzieja, że to będzie działało. No dobra, radykalne cięcie było jednak. No i powiedzmy, że wtyczkę mam przygotowaną. Jeszcze to zaizoluję. Tu jest jakiś, okazuje się, to pełni funkcję, bo ten kabel mnie zaskoczył. Miał właśnie taki ekran, jak w kablach koncentrycznych antenowych. Ekran, który pewnie chroni przed jakimiś zakłóceniami. Czy też to wysokie napięcie 330, żeby nie wpływało pewnie na działanie tych elementów elektronicznych, nie wiem. Więc po prostu jakoś to wszystko ze sobą połączę i chyba na wierzchu skleję taką taśmą aluminiową, żeby to miało jakieś tam połączenie. Tu jeszcze kawał dobrej izolacji. No i wszystko będzie mniej więcej tak tutaj zaczepione. Tej mniej więcej długości, co miało tu poprzednio. I co? Zanim zamkniemy, jak widzicie, tu jest silikon. Trzeba by to ładnie też jakimś właśnie silikonem tego typu najpierw oczyścić stary, ale ładnie właśnie uszczelnić, bo jak wiadomo, to co jest największym wrogiem elektroniki, no to właśnie wilgoć. U mnie właśnie w tym miejscu, gdzie jest ten odpowietrznik, bardzo luźny, on chyba nawet wypadł w pewnym momencie, widać, że tam od środka, już nie chcę teraz odkręcać, było widać właśnie ślady takiego utleniania się tego aluminium. Coraz większa nieszczelność, pewnie dostała się wilgoć, która zaszkodziła elektronice. Tu chyba też taki pypeć jest, ja go może trzyma się dobrze w miarę. Nie widać, żeby tutaj się utleniało, coś korodowało. Jest bardzo ładny, ale go chyba obkleję jeszcze, zanim go zamknę. No, wygląda to dobrze. Dobrze, kolejny krok. Trochę to czasu zajmuje niestety. No dobra, jest zrobiona ładnie wtyczka. Tak, tu wykorzystałem nawet doczepy. Tylko teraz co najważniejsze, jak dociec, który kabel gdzie podłączyć, gdzie te dwa boksy tak bardzo się różnią. Mam nadzieję, że to, co ja próbowałem wydedukować, okaże się prawidłowe. Tutaj jak się odchyli ten magnes, ja tutaj jak widzicie obciąłem, jednak zdecydowałem się na dość drastyczne rozwiązanie.
i później to ładnie tam zlutowałem, zesztukowałem te kable. Bo wyjęcie ich, no nie byłoby takie proste, bo tu rzeczywiście jest jeszcze czymś oplecione, tu jakimś magnesem, tak, to jest raz, tu jeszcze dodatkowo oplecione czymś, co wchodzi w te dwa styki. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. No i oczywiście, no i jest to troszeczkę takie zawiłe. W każdym razie ja próbowałem wydedukować. Ten ma czerwone oznaczenie, taką taśmę, i ten drugi ma niebieskie. I tam na płytce, gdzie jest ten czerwony, jedyne czego można się zrozumiałego dopatrzeć, to literka R. Dobra, musiałem wziąć czołówkę, żeby to lepiej doświetlić. Więc tam rzeczywiście widać literkę R. Co najwyżej. O, proszę. Obraz mi się z czołówki. Może tak wystarczy, dobra. O, przy tym styku czerwonym jedyny zrozumiały symbol to R, a przy tym jest L. No i dobra, tu natomiast, no w tym tutaj boksiku, dobra, daruję sobie, są jakieś chińskie krzaczki tylko. Tutaj widać, że to są te dwa miejsca, gdzie są kable podłączone. O, tu. Jedno i drugie. I ta płytka idzie tutaj. I jest podłączony kabel. No więc ja założyłem, że czerwony kabel pójdzie tam, gdzie jak widać jest opisane, o zaraz, CH, tak? CHGP na końcu. I w drugim też jest jakiś taki CHG, coś tam, chiński krzaczek, ale na końcu ma N. Czyli założyłem, że tam, gdzie na końcu jest N, potraktuję to jako neutralny minus, tak? A tam, gdzie P, jako plus. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc taki, powiedzmy, taka mała wskazówka, o ile okaże się trafna, chciałem, żeby była zawarta w tym filmie. Jedziemy dalej. Teraz zamykamy to szczelnie oczywiście, żeby wilgoć nie miała dostępu w tej nowej skrzyneczce i będziemy podłączać do samego autka. No więc dobrze, wszystko na miejscu. Dzięki tej blaszce nawet pojemnik ładnie pasuje z wszystkimi wypustkami. Jeszcze nie poskręcałem, ale spiąłem wszystko. Kostka szara ładnie pasuje. Tutaj ta o 220 oczywiście też cyknęło, uziemienie, czy też minus. Tu troszeczkę zakombinowana, ale jeszcze zaciśnięta rurka z płynem chłodzącym. Jeszcze nie przechodziłem procedury odpowietrzania, bo to trzeba zrobić. Może to osobny film, ja i tak za dużo gadam. Tu jest wszystko podłączone. Ładnie. Cyk, także idziemy teraz. No cóż, chwila prawdy. No i teraz ostateczna próba. Próbujemy odpalić po wymianie też bezpiecznika, jak się później okazało. Ready. I co? Żadnych błędów. Bateria tak jak była naładowana, rzeczywiście 80%. Uff. Kurczę blade, udało się. Teraz jeszcze tylko sprawdźmy, czy pójdzie ładowanie. Dobra, zobaczmy, co się dzieje, jak podłączamy ładowarkę. O, come on. To jest. Chodzi wentylatorek i chyba nie przerwało. Co się dzieje? No jest lampka ładowania, czyli ładuje. Pięknie. No, to znaczy, że wszystko poszło elegancko. Kolejny etap to odpowietrzenie właśnie tego układu chłodzenia. Dolewamy zbiornik do pełna i później kombinacją klawisza tutaj od właśnie kontroli trakcji
uruchamiamy pompę, która zacznie działać i wtedy dolewamy po prostu ubywającego płynu. Pompa jak gdyby zaczyna pracować, wymusza ruch w obiegu i jak gdyby wypycha powietrze. O, u mnie to się nawet włączyło w czasie ładowania. Jak widać, jest tu ruch, czyli włączyła się ta pompa, podczas gdy zostawiłem po prostu podłączone ładowanie. I zaraz zobaczymy, czy trzeba będzie wyrównać, dolać po prostu chłodziwa lub destylowanej po prostu wody. O, ok. Czyli tak to też działa. Ok. Instrukcja właśnie mówi, że żeby oczywiście dolać na maksa i włączyć zapłon i włączyć pompę elektryczną płynu chłodzącego przy pomocy narzędzia diagnostycznego, ale jest już uwaga, pompa elektryczna płynu chłodzącego może również zostać włączona przez naciśnięcie przycisku odłączenia dynamicznej kontroli stabilności ESP w ciągu 7 sekund od włączenia zapłonu, wznowić operację 10 razy i napełniać układ chłodzenia w miarę obniżania się poziomu, wiadomo, do maksymalnego znacznika, więc tak wygląda operacja odpowietrzenia. No i pokażmy sobie w praktyce, czyli polega to na czym? Włączamy zapłon, ona już się odzywa i przyciskamy w ciągu 7 sekund, co? Nie? Jednak? Ponieważ niestety nie mogłem się pochwalić działaniem tego przycisku, ja do odpowietrzenia, zrobienia tej procedury, posłużę się i przy okazji zareklamuję programik bardzo fajny, MaxiEQ. Ma właśnie taką też i funkcję, włączanie pompy płynu chłodniczego. Robimy cyk, włączanie pompy płynu chłodniczego włączony. Ach, to jeszcze jakiś inny dźwięk. OK. Dobra, wyłącz. No i z pomocą tego programu można ładnie sobie odpowietrzyć. No z ESP mi nie wyszło, ale generalnie sukces i polecam oczywiście MaxiEQ do różnych takich skomplikowanych operacji jak odpowietrzanie. Co on tu jeszcze ma? Jak wyjdziemy, zaraz sprawdzę poziom, czy nie opadł i będę powtarzał tą operację. Uruchomienie silnika, włączanie alarmu, aktywacja oceny światła. No nie, ok. W tym wypadku tylko to. No, w każdym razie polecam i cóż, dzięki za oglądanie. Powodzenia, mam nadzieję, że będzie przydatny. No i do zobaczenia przy innej okazji, jak znowu coś szlak trafi w tym aucie, będę musiał sam naprawić. To będę miał materiał nowy do opublikowania.